Kojarzysz taką bajkę Ratatouille, gdzie Oczywiście. szczurek zaczyna gotować Oczywiście. nad wielkim takim garnkiem i to jest dla mnie każdorazowo to samo uczucie dodawania tych produktów, składników i nagle stworzy się coś, co tak jak mówisz dociera do naszych gości i ich to cieszy i wtedy ten feedback jest dla nas bezcenny. Dobre pytanie. Zwykle zaczyna się od jednego, a później jedno dobre pytanie rodzi kolejne. W ciągu następnych kilku tygodni będę to jedno dobre pytanie, a później się okaże, że całe mnóstwo dobrych pytań zadawał moim gościom, ekspertom, specjalistom, ludziom, którzy w swoich dziedzinach osiągnęli rzeczywiście bardzo dużo. Ja nazywam się Tomasz Rożek i witam Was w studiu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Moim gościem jest kucharz i wicemistrz świata. Witam Cię, Maćku. Dzień dobry, bardzo mi miło. Podobno kucharze dzielą się na tych, którzy wszystko robią idealnie, jak jest w recepturze, i na tych, którzy w ogóle nie patrzą w recepturę, tylko robią to, co im podpowiada intuicja czy doświadczenie. Jakim kucharzem Ty jesteś? Myślę, że jak zawsze jestem kimś pośrodku. To znaczy bardzo lubię eksperymentować, często nie zaglądać właśnie do receptur, tylko robić coś na wyczucie, na własne podębienie, ale jednak jest potrzebne w niektórych sytuacjach, żeby zawsze do tej receptury się stosować, zwłaszcza w cukiernictwie jest to niezbędne, dlatego zawsze wolę ten taki bezpieczny środek utrzymywać. Są takie dziedziny nauki, które są tylko wiedzą, gotowanie to jest też sztuka, ale jest też w tym wiedza. Gdybyś miał w 5 punktach powiedzieć, jak powinno się gotować? Co dla Ciebie jest najistotniejsze w tym wszystkim? Myślę, że przede wszystkim właśnie zaczynanie od podstaw, od podstawowej wiedzy, na której będziemy mogli budować dalsze nasze eksperymenty. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o inne zasady, no to przede wszystkim ograniczanie tych produktów, dodatków do żywności. Masz na myśli co konkretnie? Chodzi Ci o przyprawy? Nie przyprawy. Przyprawy jak najbardziej są mile widziane, tak samo świeże zioła. Natomiast bardziej chodzi mi o dodatkowe aromaty, konserwanty. To wszystko możemy znaleźć w tej gotowej żywności, która jest już najprostszym rozwiązaniem. Owszem, jeśli nie mamy czasu, wiadomo, czasami się to zdarza. Ja bym jednak był zwolennikiem tego, żeby częściej gotować samemu w domu, nawet wieczorem już zacząć ugotować sobie kaszę, którą na zajutrz doprawi się tylko suszonymi pomidorami, trochę czosnku, świeżych ziół, pietruszki. I już mamy świetne wegetariańskie danie, które naprawdę nie wymaga dużej filozofii, a jest bardzo, bardzo smaczne. Teraz w ogóle mamy takie zjawisko na świecie, że wszystkie produkty są dostępne cały rok. Natomiast to nie jest naturalne. No, pomidory zimą nie dojrzewają. Owszem, są one ściągane, natomiast to nie są te pomidory, które byśmy chcieli faktycznie jeść, które mają te same wartości odżywcze i te same aromaty, które na przykład mamy w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Oczywiście są warzywa, które nadal są zimą dostępne, czy to będą korzeniowe, kapustne. One też mają bardzo dużo różnych witamin, tak samo jak kapusta jest świetna, na przykład jeśli chodzi o witaminę C. I cały czas możemy tworzyć te dania inne. Oczywiście jesteśmy ludźmi, jest to wokół nas, więc możemy kupować te produkty dodatkowe, jak właśnie te warzywa, natomiast nie są one tej samej jakości, co byśmy je kupili na ryneczku, na targu w sezonie letnim. Dlatego Faktycznie pomidory przez pół roku pięknie pachną jak pomidory, a drugie pół roku w zasadzie ani nie pachną, ani nie smakują jak pomidory. Dokładnie, są troszkę nijakie. Oprócz tego możemy zauważyć taki ostatnio przesyt na rynku danym produktem. Mamy niesamowity dostęp do mięsa, drobiu, wieprzowiny. Pytanie tylko, czy to jest mięso jakościowe. Czy nie lepiej pójść na przykład w tym kierunku, żeby ograniczyć ilościowo, częściej zjeść jakieś warzywa, fajny makaron przygotowany, a od czasu do czasu kupić mięso lepszej jakości, oczywiście nieco droższe, ale co za tym idzie? Zdrowsze. Zdrowsze, przede wszystkim zdrowsze. Czy nasza kuchnia to musi być kuchnia mięsna? Nie, jak najbardziej nie musi. Jeszcze taka mała dygresja a propos tego, to kiedyś jeszcze za czasów monarchów polskich
polscy szefowie kuchni słynęli właśnie z ryb, ponieważ mamy świetny dostęp do ryb słodkowodnych. I to je przygotowywano najczęściej, ponieważ też większość roku był post i stosowano się do tego, dlatego były ryby gotowane w jakichś galantach, najczęściej podawane i mówiono na świecie, żeby wziąć właśnie do pasztetu Francuza, do ryby Polaka. Natomiast jak najbardziej zgadzam się z tym, że mamy przesyt mięsa na półkach sklepowych, jest tego mnóstwo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że bardzo często te produkty się marnują i zostają wyrzucane. Jest pewnego rodzaju nadprodukcja, która zostaje niespożytkowana. Ta nadprodukcja jest złej jakości, najczęściej jest pędzona na antybiotykach. No niestety takiego mięsa, takich produktów powinniśmy unikać. Są fajne oznaczenia, na przykład QAFP, które mówi nam, że na przykład ta wieprzowina, ten drób jest już z hodowli o jakichś tam restrykcjach unijnych, gdzie to zwierzę jest inaczej traktowane. I możemy liczyć na pewnego rodzaju jakość. Mówisz o jakości, no mówiłeś o jakości mięsa, ale pewnie dokładnie to samo można by odnieść do i ryb, i do drobiu, i do jajek, nie wiem, jarzyn. Tobie jest łatwo mówić, bo ty jesteś specjalistą, ty wiesz, gdzie takich rzeczy szukać, gdzie je znajdować. Co więcej, podejrzewam, że jak ci ktoś pokaże jajko takie wysokiej jakości i niskiej albo owoc, to ty jesteś w stanie to rozpoznać. Jeżeli ktoś się nie zna, to tego nie rozpozna. To prawda, jest mi nieco łatwiej, natomiast jest kilka takich trików, które można zastosować. Przede wszystkim polecam kupować produkty na jakichś teraz takich ryneczkach właśnie miejskich, gdzie możemy zdobyć produkt bezpośrednio od producenta. To już daje nam pewnego rodzaju gwarancję jego jakości. Oprócz tego jajka, na przykład, o których powiedziałeś, też jestem zwolennikiem na przykład kupowania jajek z wolnego wybiegu, jeśli nie są to ekologiczne, wolny wybieg, ewentualnie bardzo rzadko ściółkowe, natomiast jajek klatkowych z oznaczeniem numeru 3 ja osobiście nie kupuję. Polecam też nie kupować z czysto humanitarnych względów. Te zwierzęta są w złych warunkach chowane. Czyli podsumowując te 5 punktów, o które zapytałem, bo znając życie, to mógłbyś i 50 wymienić, ale tych 5 głównych. Pierwsze, zaczynamy od podstaw i się absolutnie nie zniechęcamy. Tak. Drugie, staramy się, zaczynając od podstaw, odrzucić na bok wszystkie polepszacze smaku, zapachu, wyglądu. Dokładnie. Stosujemy Trzecia sprawa, stosujemy to, co w danym momencie rośnie, kwitnie. Sezonowość, bo wtedy to jest... Tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to 4. punkt, idziemy raczej w jakość niż w ilość. Dokładnie. No i brakuje jeszcze 5. 5, czyli radość z tego, co robimy. I radość dla tych, którzy jedzą i radość dla tego, który gotuje. Oczywiście, to jest dla kucharza, dla profesjonalnego kucharza, zresztą myślę, że dla każdego, kto w kuchni obcuje, tym największym takim wynagrodzeniem jest reakcja drugiej osoby na to, co się przygotowało. Kojarzysz taką bajkę Ratatouille, gdzie szczurek zaczyna gotować nad wielkim takim garnkiem i to jest dla mnie każdorazowo to samo uczucie dodawania tych produktów, składników i nagle stworzy się coś, co tak jak mówisz, dociera do naszych gości i ich to cieszy i wtedy ten feedback jest dla nas bezcenny. Co w kuchni każdy mieć powinien? Nie pytam o naczynia, pytam chociażby o przyprawy. Jeśli chodzi o przyprawy, sól, pieprz? Sól i pieprz oczywiście. I to jest na przykład przyprawy, na których składa się kuchnia baskijska w San Sebastian. Oni przede wszystkim z tego korzystają. Ale oczywiście ja polecam przyprawy też ostre, paprykę ostrą i słodką, cynamon, kumin, który też jest rewelacyjny, bardzo podobny do kuminu, kminek, przyprawa, która idealnie sprawdza się na przykład w daniach kapustnych, ponieważ pomaga ona w trawieniu między innymi. Jak zioła to ususzone, czy w małych takich doniczkach? To właśnie zależy. Jeśli mamy sezon, to jak najbardziej świeże.
Jeśli jesteśmy w stanie w ogóle w kuchni prowadzić taką mini ogródek zielny, dokładnie, to jest coś świetnego, magicznego i jak najbardziej polecam. Lubczyk, pietruszkę możemy kroić, możemy suszyć, możemy mrozić i przez cały rok mieć dostęp właśnie do tego świeżego produktu. Bardzo często jest tak, i mówiąc bardzo często, mam wrażenie, że to także mnie dotyczy, że może i chciałbym coś ugotować, ale otwieram lodówkę i akurat nie ma tego, co w przepisie jest napisane, że być musi. Tak. Każdy kucharz ma pewnie 1000 różnych trików na to, jak jedne rzeczy zastępować drugimi. Jakie są te Twoje triki? Bardzo łatwo możemy oszukiwać jak gdyby oryginalne receptury, zamieniając dany produkt, na przykład zrobić risotto bez ryżu, ale na pęczaku. Na pęczaku, czyli kaszy w Polsce bardzo popularnej, która świetnie tutaj wpisze się w naszą historię i będzie też w fajnej konsystencji danie. Trzeba tutaj nieco odwagi, jakiejś takiej własnej... Żyłki eksperymentatora? Dokładnie, dokładnie. Niekoniecznie za każdym razem musi wyjść coś super, ale za którymś na pewno wyjdzie coś wow i warto nawet sobie czasami spisywać takie swoje pomysły. Na przykład bardzo proste danie w formie pstrąga tęczowego podanego na właśnie pęczakotcie, o którym mówiłem już wcześniej. Tutaj sobie wziąłem recepturę na typowe risotto verde, czyli zielone risotto znane we Włoszech i tu przerobione na modłę polską razem z pęczakiem, polski ser, bursztyn, bardzo też popularny, długo dojrzewający ser, który świetnie się tutaj wkomponuje w cały smak. Też warto właśnie tutaj zaznaczyć, jeśli smażymy ryby, żeby smażyć je zawsze od strony skóry, nawet jeśli ryba tej skóry nie ma, bo już jest jej pozbyta, to zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć, to jest ta ciemniejsza strona mięsa i wtedy od tej strony zaczynamy smażyć po to, żeby w trakcie przerzucania na drugą stronę te miosepty i fragmenty, segmenty ryby nam się nie zaczęły rozpadać i żebyśmy mieli cały czas rybę w jednym kawałku. Natomiast smażymy ją zawsze od skóry, mniej więcej na 3/4. Co to znaczy? Czyli na patelni jesteśmy w stanie zaobserwować, że białko denaturuje do 3/4 wysokości i w tym momencie możemy rybę przerzucić na drugą stronę, dodać masła, o którym tak mówiłem, że bardzo polecam używanie i nazywa się ten etap bastowaniem, czyli właśnie polewanie mięsa, ryb razem z ziołami, masłem i po prostu tu się zaczyna wtedy dziać coś niesamowitego na patelni, aromaty buzują i taką rybę podać właśnie na zielonym, fajnym, świeżym risotcie z kolendrą, z lubczykiem. Ty wiesz, co ty mi robisz, znaczy, opowiadając o tym wszystkim? Mam nadzieję, że nic złego. Nie, właśnie, znaczy tylko dobrego, tylko po prostu się robię głodny. Dla Ciebie zaczęło się od zabawy w kuchni? Bo to chyba też może być świetna zabawa. Tak, jak najbardziej. Dla mnie zaczęło się w ogóle od samego dzieciństwa. To jak gdyby... Ja zawsze mówię, że to jest nieco prozaiczna historia, natomiast... Takie są najlepsze, bo są prawdziwe. Rodzice to opowiadają, że jeszcze chodzić nie umiałem, ale już z szafki wyciągnąłem mąkę, olej i zacząłem pierwsze ciasto zagniatać, więc tak to się gdzieś tam zaczęło i cały czas faktycznie mi to towarzyszyło. Panie w przedszkolu wiedziały, że Maciek chce być kucharzem, później w podstawówce, w gimnazjum, aż w końcu przyszedł właśnie etap wyboru szkoły licealnej czy też technikum, no i postanowiłem pójść właśnie do technikum gastronomicznego w Gorzowie Wielkopolskim. Ja już o tym wspomniałem wcześniej, jesteś wicemistrzem świata. Opowiedz o tym trochę. Czego wicemistrzem świata? Gotowanie, jakiego gotowania? Wicemistrzem świata dokładnie gotowania na olimpiadzie zawodowej WorldSkills 2019 w Kazaniu. Jest to olbrzymia olimpiada zrzeszająca lekko 60 zawodów z różne branże, poprzez właśnie kulinaria, usługi,
konstrukcje, robotyka, przeróżne. Musieliśmy przygotować właśnie kilka dań, każdego dnia inne. Sędziowie jeszcze przygotowali dla nas specjalne zadania, takie właśnie proste tematy jak poprawne ubicie piany. Co wydaje się proste. Wydaje się proste, Ale natomiast proste nie jest, rozumiem, jeśli na Mistrzostwach Świata takie tak, rzeczy jeśli są. zaczyna się to oceniać bardzo profesjonalnym okiem, gdzie szefowie biorą to, nawet ważą, sprawdzają strukturę białka, czy jest poprawnie pęcherzyki powietrza rozmieszczone, to faktycznie zaczynają się Po schody. to, żeby się dostać na olimpiadę, taką sportową, zwykłą, no to jest cała długa droga kwalifikacji, treningów, jakichś innych mistrzostw mniejszych, zbierania punktów. Nie sądzę, żeby to było tak, że po prostu któregoś dnia stwierdziłeś, a pojadę sobie do Kazania. Kto ci pomógł? Jaka była procedura? Ja już wcześniej startowałem w konkursie Euroskills. To jest właściwie rodzimy konkurs WorldSkillsa. I tam w Budapeszcie na eliminacjach europejskich zająłem 8. miejsce, co pozwoliło mi właśnie uzyskać tą akredytację do tego, żeby reprezentować kraj w Kazaniu. Czy tam się może zgłosić każdy? Jak najbardziej, przynajmniej w konkurencjach gastronomicznych, które teraz będą miały swoje eliminacje w Poznaniu, eliminacje do Szanghaju 2021. Zapraszam już teraz serdecznie wszystkich właśnie uczniów szkół, ale i może jakichś takich kucharzy w młodym wieku do 20 roku życia, którzy by chcieli wziąć udział w tym konkursie, ponieważ do 15 sierpnia cały czas jest otwarta pula zgłoszeń, można wysyłać swoje dania, zgłoszenia i tam wszystkie informacje przesyłać na WorldSkills Poland. Czy w Polsce jest jakaś instytucja, która jest jak gdyby operatorem tych konkursów, taki jak gdyby przedstawiciel na nasz kraj? Tak, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która powołała właśnie inicjatywę WorldSkills Poland i to właśnie oni, czy właśnie my zajmujemy się tym, żeby powoływać nowych zawodników do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad 25 lat zmienia oblicze polskiej edukacji. Jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jednym z wielu zadań Fundacji jest koordynowanie przygotowań Polski do udziału w konkursach umiejętności zawodowych WorldSkills i Euroskills. W zawodach tych rywalizują m.in. młodzi fryzjerzy, projektanci mody, stolarze, a także kucharze z Europy i całego świata. Bardzo często eksperci, specjaliści, ludzie, którzy w swoich dziedzinach dużo osiągnęli, wspominają z pokorą, że niewiele by osiągnęli sami, że na swojej drodze spotykali czasami anonimowych ludzi, którzy im pomagali, czasami swoich takich patronów. Czy ty też kogoś takiego miałeś? Zdecydowanie. Ja tutaj muszę powiedzieć, że miałem olbrzymie szczęście, jeśli o to chodzi. Właściwie od samego początku w jakiś taki magiczny, niezrozumiały sposób się to tak potoczyło. Dostałem się już w pierwszej klasie technikum do takiego projektu unijnego Hiszpania nie tylko od kuchni, gdzie miałem okazję poznać Pawła Salamona, szefa kuchni, uczącego właśnie w gorzowskim gastronomiku, też będącego szefem kuchni w restauracji, a oprócz tego teraz cały czas on współpracuje właśnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jest team liderem i między innymi organizatorem najbliższych eliminacji do Euroskillsa. I to właściwie jemu bardzo, bardzo dużo zawdzięczam, ponieważ to z nim jechałem na pierwszy konkurs kulinarny. On mnie do tego przygotowywał właśnie tutaj w Warszawie. I to jak gdyby on otworzył dla mnie tę drogę. Ja oczywiście chciałem w nią wejść, pójść tymi drzwiami, natomiast no to jest... Miałeś kogoś, kto trzymał latarkę po prostu. Tak, dokładnie. Później to się fajnie właśnie zazębiało pod tym względem, że spotykałem następnie Dawida Szkudlarka, też świetnego szefa kuchni z Gorzowa, zresztą utytułowanego top szefem 6. edycji.
Razem jechaliśmy na konkurs Bocuse d'Or do Turynu, reprezentowaliśmy Polskę i brałem dzięki temu udział w jednym z najważniejszych kulinarnych takich wydarzeń na świecie, ale dla profesjonalistów, dla tych kucharzy z najwyższej półki, gdzie miałem okazję spotkać ludzi, których zazwyczaj widzę albo w internecie, albo w telewizorze i po prostu jak oczy się świeciły jak 5 zł, no bo to było coś niesamowitego. Też Iwona Niemczewska, moja ekspert, która teraz zresztą przygotowuje Bartka Wicherka, który startuje właśnie w Gracu w mojej konkurencji gotowania. Niesamowicie swoją wiedzą, podejściem, taką siłą charakteru wspiera takich właśnie młodych ludzi, którymi my jesteśmy. Co tobie dało to, że najpierw występowałeś na poziomie europejskim, a później na światowym? Ten konkurs naprawdę dał mi bardzo dużo. To tak można w skrócie powiedzieć, natomiast przede wszystkim doświadczenie i wiedzę. Każdy konkurs rozwija dalej pewne umiejętności, do każdego konkursu trzeba się przygotowywać. To było zaplanowane tak, że właściwie całe wakacje miałem dostosowaną pracownię właśnie w swojej szkole, którą ukończyłem w Gorzowie i tam w tej pracowni codziennie trenowałem od rana do późnego popołudnia. Oprócz tego oczywiście podróże i poznawanie nowych ludzi. Dzięki właśnie inicjatywie WorldSkillsa mogłem zwiedzić Finlandię, Wielką Brytanię czy Francję, pojawić się w tych miejscach, gotować razem z zawodnikami właśnie stamtąd, podróżować i cieszyć się ich towarzystwem, ale i tą wiedzą i energią, która w tym jest naprawdę olbrzymia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania do mojego gościa, koniecznie napiszcie je w komentarzach, a Was zapraszam do subskrybowania i do udostępniania tego materiału wideo.